To mój pierwszy raz, kiedy będę taką porcję kamieni wrzucał do takiej obrotowej polerki, jak to się nazywa? Nie wiem, trudno powiedzieć. Po angielsku to jest rock tumbler i tyle. Zobaczymy, jak zmieni się ich struktura powierzchni, ale też ile stracą na wadze, jak się pomniejszą, jaki to koszt oczyściwowania takiego jednego kamyczka. No zobaczymy. Musiałem otworzyć i wyjąć trochę kamieni, bo 700 gram było trochę za dużo, co jest dziwne. Zmniejszyłem do 500 gram i co? Jak się toczy? Właśnie widać, że ledwo czasem ciągnie. No zobaczymy. Czy będę musiał jeszcze zredukować? Finalnie zwiększyłem prędkość do 3 i zmniejszyłem załadunek do pół kilo, gdzie według instrukcji powinno spokojnie działać z obciążeniem 2 kg. Miałem poczekać 7 dni, ale poczytałem, posłuchałem YouTube'a i po 3 dniach przechodzimy do kolejnej fazy. Po 3 dniach w samej wodzie coś takiego nam się ukazuje. Idziemy to opłukać i pokażę już opłukane. Kamienie wyglądają fajnie. Już coś widać mniej więcej, co z nich będzie, ale jeszcze dużo przed nimi. Teraz znowu wrzucamy do naszej beczułki. Dodajemy ścierwo, czyli ścierniwo 80 i za 3 dni zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze bym zapomniał ważenie. Po tych kilku dniach widać, że troszkę się wykruszyło. Po opłukaniu kamyczki wyglądają nieźle, ale żaden z nich nie nadaje się jeszcze do polerowania z ścierniwem o bardziej drobnym, więc ponawiam cykl na kolejne 3 dni. Straciły znowu na wadze, więc może zdecyduję się na dodanie jeszcze 1 lub 2 kamieni. Dodam taki jeden większy, jest w miarę gładki, może będzie potrzebował właśnie tylko 1 cyklu jeszcze. Znowu ubytek wagi, ale jak kamienie wyglądają, zaczynają wyglądać. Nie są idealne, ale jako że to jest mój pierwszy raz, to przechodzę do kolejnego etapu, dodając ścierniwo o drobniejszej strukturze. Gdybym zapomniał, dodaję również tutaj polerskie takie kruszywo, ceramikę. Żeby maszynka chciała się kręcić, musiałem zwiększyć prędkość maksymalnie aż do 9, co nie wpłynęło za bardzo na ilość obrotów na minutę, bo w tym momencie przy tym obciążeniu dodatkowym wynosi około 40 obrotów na minutę. Kamienie wyszły właśnie po kilku dniach z bębna. Znowu straciły na masie, już nie tak dużo. Jeden kamień jest do poprawki kompletnie, czyli wycofam go, bo popękał. Więc w kolejnym eksperymencie wrzucę go znowu i zaczniemy od nowa. Najbardziej mi się chyba podoba ten kamień. Cokolwiek to jest, jeśli wiecie, dajcie znać. To lecimy dalej. Ok, otwieramy, co tutaj wyszło. O! Julek, tutaj zrób zbliżenie, zobacz co jest w środku. Trochę oddal. O! Tak wyglądają kamienie po kilku dniach z węglikiem krzemu F1000. Zaraz je opłuczemy, zobaczymy co dalej. To są chyba najbardziej reprezentatywne kamienie, ale po wysuszeniu nie są one
tak błyszczącego bym oczekiwał. Więc teraz zmiana materiału, którym będziemy dosypywać, czyli teraz wrzucamy nie węglik krzemu, tylko tlenek glinu. Myślałem, że tlenek glinu da radę wypolerować kamienie, ale niestety wydaje mi się, że chodzi o gradację, która nie była określona i była zbyt mała. Na szczęście mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa tlenek ceru i podobno jest lepszy do polerowania niż tlenek glinu. No więc znowu wsadzamy na kolejne kilka dni i zobaczymy. A myślałem, że będzie to już ostatni etap. Za oknem deszcz, a my kończymy właśnie fazę polerską. Zaraz to wszystko opłuczę i porównamy. Na mokro wyglądają całkiem ok, a po wysuszeniu zobaczymy. Eksperyment dobiegł końca. Niestety wyniki są nie do końca zadowalające, ponieważ z całej tej grupy 20 kilku kamieni tylko kilka tutaj tych widocznych uzyskało połysk. Kilka kamieni być może uzyskałoby połysk, gdybym je jeszcze kilka dni porotował. Natomiast jeszcze jest jedna grupa, która w ogóle pozostała matowa. Także czas na kolejny eksperyment. Natomiast zaraz pokażę Wam liczbowe wyniki tego eksperymentu i dziękuję za uwagę.